Dzień dobry szanowni widzowie, ja już zjechałem na dół, a to oznacza, że rozpoczynamy zwiedzanie. Jesteśmy w Atenach i zapraszam Was na materiał, w którym pokażemy takie ciekawe w naszej ocenie punkty, które możecie sobie tutaj wykorzystać, planując własny city break. My ruszamy już w kierunku Akropolu, tak więc rozsiądźcie się wygodnie i jedziemy z Atenami. Jesteśmy przy tym najbardziej popularnym zabytku w Atenach i tak się zastanawiam, czy mam się chwalić, czy żalić, bo po pierwsze bilet kosztował tu 25 euro, po drugie jest tu multum ludzi, pomimo faktu, że przyszliśmy o 8 rano, czyli o godzinie, kiedy zaczyna się takie oficjalne zwiedzanie. Licząc na to, że nie będzie tłumów turystów, a jak sami możecie zobaczyć, jest tragedia. Ten Akropol to nic innego jak budowane w starożytnej Grecji osiedle, tak to można nazwać, czy miasto, część miasta na wzgórzach, tak to wtedy robiono. No muszę przyznać, że wygląda to naprawdę ciekawie i w ogóle cały ten obiekt zasługuje na to, żeby go zobaczyć, ale po pierwsze lampa, jaką doświadczamy dzisiaj, jest tragiczna, jest lipiec i teraz akurat w Grecji upały 40 stopni na liczniku, więc naprawdę ciężka sytuacja. No i tak jak mówię, kupa turystów trochę psuje ten cały klimat tego, żeby sobie tutaj tak posiedzieć, popatrzeć, trochę może właśnie poczuć tą historię, a jak na razie to czuję się jak na stacji metra w Warszawie o 8 rano. Niemniej jednak mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was ciekawy. Dużo tematów kulinarnych przed nami, tym się podzielimy. Akropol to taka atrakcja, która na pewno Wam wyskoczy w Google, a jak wiecie, ten kanał jest po to, żeby też pokazywać rzeczy, które nie do końca w taki prosty sposób można wygrzebać w internecie i mam nadzieję, że przynajmniej kulinarnie w tym vlogu trochę Was zaskoczę. Jak tam, Gonia, żyjesz? Żyję, ale jest ciężko. Weszliśmy sobie na wzgórze obok Akropolu i nasza polecajka, jeżeli chcecie zwiedzać Akropol, to polecamy o 8 rano, tylko po otwarciu, bo teraz jak schodziliśmy, to była masa ludzi, bardzo duża kolejka, według nas za dużo wpuszczają turystów, więc 8 rano punkt do zwiedzania. Dokładnie tak, moi drodzy, bo po raz kolejny potwierdza się niestety to, że liczy się po prostu kasa, bo bazując na temperaturze, na ilości osób, jaka została tam wpuszczona, to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Zaraz obok znajduje się fajny punkt widokowy na Ateny. Rekomendujemy Wam go jako takie miejsce na wieczorną posiadówkę, naprawdę świetny zachód słońca, no i przede wszystkim przepiękny widok na miasto. No jak smaki? Przepyszne. Namówiłeś mnie na stracciatellę, która jest bardzo dobra, bardzo słodka. Mam jeszcze arbuza, który też jest bardzo dobry. Za taką porcję 5 euro. Także w miarę w porządku, ale jest naprawdę spora. Przepyszne. Gocha standardowo lody, a te zjedliśmy na takiej dzielnicy, która nazywa się Plaka. Jest to taka fancy, można tak to określić, miejscówka w Atenach. Ciekawa wizualnie, ale z drugiej strony też droga, z tego co wyczytaliśmy w internetach. A teraz udajemy się do... I zapytam się Gochy. Udajemy się do... Łuku Hadriana. Łuku Hadriana. O! Jesteśmy przy Łuku Hadriana. To jest taka kolejny historyczny zabytek w Atenach. Ten łuk został wzniesiony za czasów panowania cesarza Hadriana w ramach projektu rozbudowy miasta. Na tej budowli wyryte są takie dwie ciekawe inskrypcje. Od strony Akropolu napis głosi: oto są Ateny, starożytne miasto Tezeusza. Z drugiej strony napis brzmi: oto jest miasto Hadriana, nie Tezeusza. Nie wiem, czy panowie się lubili, czy nie, ale tak to tu właśnie wygląda. Idziemy dalej. Zaraz obok łuku będziecie mogli sobie wejść na teren tak zwanej świątyni Zeusa. Jest to taki największy obiekt z tych wszystkich starożytnej Grecji. Wejście kosztuje 8 euro, a z racji faktu, że oglądając Tora Zeus był spoko gościem, to postanowiliśmy
zajrzeć do środka. Budowa tej świątyni trwała od VI wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery z przerwami. Jak się tutaj wchodzi, to tak szczerze mówiąc tych takich budowli jest trochę jak kot napłakał. Tam widzicie za mną właśnie Akropol, więc jest to naprawdę bardzo blisko i dostaniecie się tu spacerem w jakieś 5-10 minut. Możecie wcześniej wstąpić na lody, tak jak my to uczyniliśmy. O mój Boże, jaka jest masakra, lamperiada, 40 stopni, już dochodzi godzina 12, po prostu się z nas leje. Czy warto wchodzić do tego muzeum, znaczy obiektu związanego z Deusem? No niekoniecznie, bo tak naprawdę wszystko to, co zobaczyliśmy za 16 euro, można zobaczyć z płotu za darmo. Nie jest tam aż tak ciekawie w środku, więc raczej nie rekomenduję Wam kupowania biletów. I jeżeli chodzi właśnie o bilety w Atenach, to też ogólnie są tutaj takie możliwości, żeby wykupić sobie jeden bilet, który będzie Was upoważniał do wchodzenia na wybrane obiekty historyczne. My bez planu nie robiliśmy jakiejś takiej weryfikacji tego wszystkiego, po prostu przylecieliśmy do Aten, kręcimy się i w ten sposób też poprowadzę tego vloga, więc nie będzie jakaś taka zaplanowana strategia z mojej strony. Mam wypisane miejsca kulinarne, które były rekomendowane przez różnych vlogerów z różnych stron świata. Zrobiłem sobie taką listę tych lokali, tych miejscówek i to wszystko będziecie mieli podlinkowane w mapie google'owej, jak również te lokalizacje, które odwiedzimy. Teraz jesteśmy w takim parku narodowym, tego nie? W parku narodowym, wejście bezpłatne, pięknie, zielono, fajnie to wszystko wygląda i tu można spotkać żyjące na dziko żółwie i chcemy je znaleźć. Zobaczymy, czy nam się uda. Może tak, może nie. Jak tak, to oczywiście Wam to pokażemy. Żółwie się chyba pochowały, nie znaleźliśmy. Gocha sprawdza jakieś kolejne miejsca, do których chcemy się udać. Wiem, że to już mówię po raz któryś, ale naprawdę, jeżeli będziecie planować tutaj przyjazd w lipcu, to sprawdzajcie sobie pogodę. My trafiliśmy na jakąś taką falę upałów ogólnie, która kieruje się przez Hiszpanię, Grecja, Włochy. I żeby Wam to zobrazować, bo no patrząc na mnie, to widzicie fajną pogodę i to wszystko, tak? 38 stopni, no niech tam. Ale żeby Wam to zobrazować, jak na przykład daje się krok, to jest takie uczucie, jakby ktoś Wam suszarkę przedstawiał po prostu do nogi, nie? Tak tu aktualnie prezentuje się duszność powietrza i jakby ciepłość tego powietrza, nie? Czyli każdy ruch to jest właśnie takie iście przez suszarkę, o, tak to może nazwę. Myślę, że to jest dobre porównanie. Masakryczna duchota, naprawdę, masakryczna duchota. A niektórzy ludzie chodzą tutaj w Brandstonach, czyli takich butach za kostkę, których ja używam, w jeansach. Widziałem też kolesia, który miał koszulkę z długim rękawem. Kompletnie nie kumam, jak można w ten sposób funkcjonować. No ale każdy ma swoją inną odczuwalność ciepła. Ogrody w porządku, naprawdę fajne miejsce na pochillowanie, zjedzenie sobie jakiegoś lunchiku i pójście dalej. A gdzie idziemy, to już wie tylko i wyłącznie ta pani. Ja jeszcze tego nie wiem, ale zaraz się przekonamy, gdy zaprowadzi nas jej magiczny research internetowy. Co tam? Nikt Cię dawno nie głaskał chyba, co? Zobacz, jak ja mam kolegę. Widzę. Jaki ziom. No, jest mój już. Pierwszym miejscem kulinarnym, jakie Wam polecimy, będą takie suflaki u Kostasa. Kostas to jest jakby nazwa knajpy, to wszystko będzie oczywiście podlinkowane na dole. Natomiast po pierwsze przepyszne, po drugie tanie, po trzecie jest to tu taką tradycją, bo lokal jest czynny od 1950 roku. Serdecznie Wam polecam, żebyście zajrzeli, bo za 3 euro można zjeść naprawdę przepyszną, taką jak, no pitę jak kebab, no może nie do końca to jest to, o czym myślimy, kupując sobie kebaba w Polsce, ale tego typu klimacik. Naprawdę poezja smaku i przede wszystkim dobrej ceny. Słuchajcie, po lekkim chillaucie wróciliśmy już na ateński szlak zwiedzania. Temperatura nam nie pomaga, 40 stopni na liczniku aktualnie, ale ta lokalizacja, w której się teraz znajduję, wydaje mi się jedną z naprawdę najciekawszych po Akropolu
takich historycznych miejscówek, którą koniecznie powinniście odwiedzić. Za wejście na Stadion Olimpijski, bo o nim mówimy, zapłacicie 10 euro za osobę dorosłą, ale wygląda to po prostu kosmicznie. Stadion jest jedną z takich najbardziej znaczących, zrekonstruowanych oczywiście budowli w Atenach. Został on zbudowany w takich latach 330 do 329 przed naszą erą. Ogólnie ten obiekt mógł pomieścić, takie są szacunki, około 80 000 ludzi. Czujecie? 80 000 osób mogło tu wejść w tamtym okresie. Niesamowita sprawa. Tak, będąc na tym stadionie, siedząc sobie tutaj na trybunach, przypomniała mi się wiadomość mojego kolegi, który de facto jest speakerem na stadionie Legii Warszawa, który napisał mi, jak wrzucałem informacje na temat pogody w Atenach. O tej pogodzie chyba cały czas tu będę mówił w tym odcinku, żeby jednak nie jechać. Ale pozdrawiam, Daniel, jest ok, można się przyzwyczaić. Jak widać, można też wejść na płytę główną, gdzie jest taka opcja, żeby sobie naokoło pobiegać. W środku znajduje się fajne muzeum z plakatami z różnych igrzysk. Są nawet plakaty na przykład z takich lat jak 1924 rok, chyba był taki plakat z Paryża. Teraz Wam to wyświetlę na przebitce. Uważam, że naprawdę fajne miejsce i zachęcam Was, żebyście sobie tutaj zajrzeli. Specjalnie dla widzów kanału Kuba on Tour idziemy na kolejne wzgórze, które wczoraj widzieliśmy z Akropolu, siedząc sobie na takim chilloutowym zachodzie słońca. Jest to największe, tak, Gonia? Najwyższy szczyt. Najwyższe. 227 metrów nad poziomem morza. Gonia się przygotowała, tak. Jest ciężko, ale sobie spacerujemy powolutku. Mamy nadzieję zobaczyć fajny zachód słońca, tak jak wczoraj. Pogoda jest dobra, więc na pewno tak będzie. I mamy jeszcze jutro trzecią taką pozycję, czyli trzeci szczyt, chyba taki najdalszy od centrum, nie? Tak. Jak wczoraj patrzyliśmy, więc za chwilę pójdziemy na górę i pokażemy Wam, jak to wszystko fajnie wygląda. Gocha, jak jest? Źle. Już niedługo. Słuchajcie, miejsce Wam naprawdę serdecznie polecamy. No natomiast w naszym przypadku jest tutaj po prostu kupa turystów. Nie ma takiego fajnego odczucia i komfortu do tego, żeby sobie zrobić zdjęcie. Już nie mówię o jakimś nagrywaniu, ale lokalizacja naprawdę super. Świetny widok na Ateny. Nie będziemy tutaj jakoś długo rozgadywać. Wrzucamy tą lokalizację na naszą mapkę. Mamy nadzieję, że w tych miesiącach, w których Wy będziecie, będzie tutaj troszeczkę luźniej. Miejscówkę polecamy, zapisujcie, bo jest naprawdę warta odhaczenia. Z takich praktycznych informacji na górę dostaniecie się w jakieś 20-30 minut. Są tam toalety, restauracje, więc jeżeli macie jakieś wolne 10 euro, to można sobie zamówić drinka z przepięknym widokiem na Ateny. Więc wszystko jest tu poukładane tak, jak być powinno. Test wina. Dzięki. It's okay. Okej, półsłodkie. Na butelce pisze semi-dry. Jesteśmy na kolacji w tawernie Otenesis. Są tu bardzo przystępne ceny. Typowe greckie jedzenie. Zamówiliśmy sobie na przystawkę sałatkę grecką, pół litra słodkiego winka i czekamy jeszcze na suflaki. Oczywiście na sałatce nie skończyliśmy. Domówiliśmy sobie taki kebab z baraniny bez sosu, ale zamiast tego dobraliśmy sobie sos tzatziki. No, połączenie przepyszne. Nie jest to bardzo tłuste. W sam raz na kolację. My już dochodzimy do mieszkanka. Jak będziecie zamawiać jedzonko w tej tawernie, którą Wam polecaliśmy, a polecamy naprawdę, bo była to taka miejscowa, którą widziałem w kilku w sumie vlogach, jakie oglądałem przed wyjazdem do Aten, to zamawiajcie jedzenie
jako jedną porcję, bo ta porcja jest naprawdę ogromna, czyli sałatka plus porcja głównego dania, we 2 osoby na pewno się najecie. Rachunek, jaki zapłaciliśmy, to 30 euro z winkiem. Wydaje mi się, że jak na centrum miasta Ateny, Grecja, całkiem przystępna kwota. Do jutera. Uciekamy na chatkę. Dzień dobry Państwu, witamy kolejnego dnia. Wczoraj Gosia naliczyła, że zrobiliśmy 27 000 kroków ponad w tej lamperiadzie, więc całkiem nie najgorszy wynik. Dzisiaj kolejny dzień zwiedzania Aten. Udajemy się teraz do takiej ala hali targowej, popularnego miejsca, zobaczyć co tam ciekawego, może sobie kupimy jakieś produkty. No i później w planach najprawdopodobniej Pireus, podjedziemy sobie metrem, może uda się zamoczyć nogę w wodzie. Taki jest przynajmniej plan. Od razu Wam też powiem po tych 2 dniach, że Ateny są naprawdę pięknym miastem. Jest to wszystko bardzo zadbane, zieloniutkie, tak jak tutaj widzicie za mną. Czyste, bo cały czas tu jeżdżą służby porządkowe, sprzątają i muszę przyznać, że powiem to, dlaczego nie, bardziej mi się podobają od Barcelony, w której byliśmy jakiś czas temu. Film z Barcelony możecie sobie obejrzeć na górze, gdzieś Wam tutaj to podlinkuję. Doszliśmy sobie tutaj z Gosią już do tych hal targowych. Tu jest Gocha, tu jestem ja, siedzimy, czekamy. A czekamy dlatego, że chcemy Wam pokazać taką fajną knajpę, gdzie serwują pączki od 1920 roku. Tak wyczytaliśmy w internetach. Jest to kolejna taka rekomendowana miejscowa z naszej checklisty, tych jakie będziemy Wam prezentować w tym odcinku z Aten. Ale musimy poczekać, bo od 8:30, bo jest to otwarte od 8:30. Natomiast sama hala, i tutaj wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że Ateny mi się podobają bardziej od Barcelony, głównie dlatego, że no, jest masa takich fajnych uliczek, jest taki troszkę większy ścisk, ja to lubię. No to hale w Barcelonie są o niebo lepsze. Tutaj taki klasyczny targowy klimat, czyli mięcho, oczywiście ryby, ale zalatuje jakimś takim targiem za czasów komuny. Zaraz sprawdzimy te pączki i powiemy Wam, jakie są ceny, jak to w ogóle wygląda kosztowo i tak dalej. Przyjechaliśmy na otwarcie, czyli na 8:30, ale niestety pani nas poinformowała, że pączki będą dopiero za około pół godziny, godzinę, więc weźcie to pod uwagę. W zamian zamówiliśmy sobie takie ciasto francuskie z fetą w środku za 2,50 euro. Jest bardzo smaczne. Na słono. Ale kompensuje pączki. Zamówiłam jeszcze loda, który kosztował 2,20 euro. Są to tradycyjne lody z maszyny czekoladowo-śmietankowe. A za zwykłą porcję pączków, tych tradycyjnych z syropem i z lukrem, zapłacicie 3,90 euro. Tymczasem, uciekając trochę od wszechobecnych zabytków, jesteśmy w Pireusie. Jest to takie portowe miasto, do którego zatem dostaniecie się bezpośrednio metrem. Za bilet zapłacicie 2 euro chyba za osobę, Tak, 2 euro. Więc naprawdę to nie jest duża kwota. No i spacerujemy przy marinie. Stwierdziliśmy, że no będąc w okolicy, jak jest taka przestrzeń na to, żeby schłodzić się trochę w wodzie, to dlaczego nie? A przy okazji też trochę zaliczymy właśnie Pireus, czyli będzie to kolejne miasto na naszej liście. No i tak jak możecie zobaczyć, teraz Wam pokażę jachciki. Taki tutaj fajny klimacik. I się udało, słuchajcie, jesteśmy w wodzie, czyli mission completed, zupa, tak cieplutko, fajnie, plaża średnia, mówiąc uczciwie, ale zaznaczymy Wam ją na mapce, jak będziecie mieli ochotę sobie podjechać właśnie do Pireusu, wejść do wody, to polecajka, bo jest super przyjemnie i na taki upał idealna opcja, żeby się trochę zresetować, pochillować. Tak jest? Tak jest. Cieplutko, przyjemnie, do schłodzenia też ok. Cała ta droga z Aten do Pireusu odbywa się na jednym bilecie i tak jak mówiłem wcześniej, potwierdzam to teraz, zapłacicie za niego 2,60 euro, czyli tam około 5 euro za 2 osoby, 2 strony, więc nie najgorzej. Wrażenia z kąpieli bezcenne, woda słona, ale czyściutka, naprawdę przyjemnie było się zamoczyć. Teraz idziemy jeszcze do 2 takich fajnych knajp, które chcemy Wam pokazać, a później standardowo chyba już taki mamy
ateński klimat na jakieś wzgórze, żeby zobaczyć zachody słońca, bo wyglądają tu one naprawdę spektakularnie. Pan nawet nas nie pytając przyniósł nam taki ładny kufelek winka. Zaraz będziemy próbować. Nic się pan nas nie pytał, co chcemy, jemy. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz pan również bez pytania przyniósł nam drugie danie. Czy to jest, nie wiem, bardziej przystawka? Tak. Ja wiem, że tylko tyle, że mam cukinię, ziemniaki, a u Kuby jest ciecierzyca. Klimacik w knajpie jest naprawdę nieziemski. Generalnie działa to w taki sposób, że je się to, co w danym dniu ugotował właściciel, czyli nie wiadomo, co to będzie. Głównie jednak podają tutaj ryby i za chwilę pewnie dostaniemy taki posiłek, ale klimat, tak jak widzicie, siedzi się tutaj przy w ogóle takich beczkach wina, z których on to wino nalewa. Czasami jest też tak, że można sobie samemu tutaj podejść i nalać to wino bezpośrednio z beczki, więc naprawdę nieźle. Jest to taka lokalizacja ukryta, tak to można nazwać, no bo jak będziecie przychodzić ulicą, to w życiu się nie skapniecie, że tu się znajduje restauracja, trzeba o tym wiedzieć, trzeba sobie to namierzyć w Google, no i szukać właśnie takiego wejścia na dół schodkami białymi, żeby trafić dokładnie w to miejsce. Ciekawe doświadczenie kulinarne, ale myśleliśmy, że zapłacimy za to wszystko trochę mniej, tak przyznam szczerze, a wyszło 24 euro. Właściciel osobiście pisze Wam długopisikiem wartość, jaka wychodzi na koniec. No klimat na pewno jest. Fajna miejscowa, tak, żeby iść w jakieś takie trochę inne miejsce, tak? Odbiec od tak zwanych restauracyjnych standardów. O, tak to może określę. Rano nam się nie udało, ale nie poddaliśmy się i teraz mamy już zakupione właśnie te pączki, na które polowaliśmy wcześniej. Te pączusie są tu tworzone od wielu lat. Jest to taki jeden z bardzo znanych smakołyków w Atenach i zaraz Wam Gosia powie, jak smakują, bo to ona zamawia. W porcji macie 10 pączków. Za naszą porcję zapłaciłam 6 euro. Pączki są bardzo, ale to bardzo słodkie. Mamy z kremem pistacjowym. No nie jest to fit słodkość na pewno, ale są słodziutkie i przepyszne. Super. Polecam, abyście po obiadku udali się na takie słodkości. Knajpa nazywa się Lucomedes i znajdziecie ją na jednym z główniejszych deptaków tutaj w Atenach. Ok, moi drodzy, podejście numer 3, jeżeli chodzi o wzgórza i o punkty widokowe. I podejście numer 3 jest najlepsze pod kątem ilości turystów, bo tych turystów jest tu najmniej z bardzo prostego powodu. W pierwszym miejscu, czyli na tym wzgórzu przy Akropolu, no to wiadomo, popularność i tak dalej. Ta druga miejscowa była od razu skazana na niepowodzenie w związku z faktem, że można tam było podjechać autem. Więc cały czas przyjeżdżały taksówki z wymalowanymi dziewczynami tylko po to, żeby sobie zrobić tą topową instagramową fotkę, a sami mogliście zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, czyli jaka jest grupa, czyli jak duża jest liczba turystów. Tu naprawdę ok. Powód jest prosty. Trzeba wejść o własnych siłach i idzie się jakieś 15-20 minut. Jest to takie wzgórze, do którego dostajecie się idąc wzdłuż Akropolu, mijając to pierwsze, o którym wspominałem przed chwilą, i tych turystów jest już zdecydowanie mniej. Przede wszystkim jest stąd przepiękny widok na Akropol i nie tylko, bo tak jak sobie teraz zobaczycie, siedzimy sobie tutaj z Gonią, piwko, dlaczego by nie? Tak, i podziwiamy przepiękny horyzont w kierunku morza, tu za mną wzgórza. Wczoraj tam byliśmy właśnie w takim parku miejskim, gdzie pokazywałem Wam stadion olimpijski. Naprawdę fajna lokalizacja. Możecie zobaczyć, jak topowo to wygląda. Zachodzące słoneczko. A po prawej stronie za chwilkę będzie Akropol. Tu jest taki lepszy widok. No świetnie to wygląda. A potwierdzenie moich słów, zobaczcie, naprawdę nieduża grupa turystów. Rekomendujemy, zachęcamy, żebyście zajrzeli na zachód słońca, które właśnie już powoli zanika za horyzontem.
To jeszcze na koniec schodząc, nie udało się we wcześniejszych ogrodach, udało się teraz. Proszę bardzo, mamy tutaj kolegę, czyli żółwika. Idzie sobie, pewnie już szykując się do snu. Siemandejko. Zaraz Wam go pokażę z bliska, tak żeby go nie denerwować oczywiście. Możecie zobaczyć, jak sobie tutaj wędruje między krzakami. On chyba się trochę przestraszył. Nie, jest ok. Zaraz go jeszcze postaram się złapać z innej strony. Ja sobie zamówiłam mule z serem feta, ale są przepyszne w sosie pomidorowym. No po prostu to polecam. Obowiązkowe danie w tej knajpie. Pycha. O rany Juleczek, ale to był kulinarny topik. I zobaczcie, za 26 euro, czyli jakieś tam stówka? Ponad 120 Tam zł. 100 coś złotych, już tam nie wiem jaki tam jest przelicznik dokładnie teraz. Takie jedzonko, tak? Czyli przystaweczka, 2 karawki wina, gocha mule, naprawdę przepyszne. Ja jeszcze pastę z owocami, więc naprawdę spoko. W tej mapie googlowej, o której wspominałem, macie podlinkowaną dużo większą liczbę restauracji. Nie wszystkie będziemy w tym odcinku pokazywać, wiadomo, bo każde z tych miejsc jest naprawdę godne polecenia i na przykład bazując na tej knajpie, w której przed chwilą byliśmy, no pewnie z ulicy byście tam nie trafili. Trzeba o tym wiedzieć, trzeba sobie to zapisać na nawigacji, żeby się tutaj pojawić. Jutro rano jeszcze zrobimy podsumowanie wszystkiego, czy fajnie, czy nie fajnie, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Tymczasem Gocha, idziemy spać. Tak. Dobranoc i do jutra. I do jutra. Ciao. Jesteśmy już na lotnisku, więc może krótkie podsumowanie tego całego wjazdu. Co nam się w Atenach podobało? Przede wszystkim to, że jest to miasto super skomunikowane i naprawdę nie będziecie mieć żadnego problemu, żeby się przemieszczać z punktu A do B. Po drugie, wbrew powszechnym być może opiniom, w mojej ocenie jest to miasto naprawdę czyste, zadbane, cały czas widzieliśmy służby sprzątające i pod kątem bezpieczeństwa, bo to dla wielu z Was może też być ważne. Ciągłe patrole, policja sprawdza jakichś dziwnych typów, których de facto i tak nie było wielu, więc ja bym się tu kompletnie tego w żaden sposób nie obawiał. Tak jak to Gosia zauważyła, w naszej ocenie jest to miasto naprawdę nowoczesne, dużo takich, jak to się mówi, fancy miejscówek. Nam na pewno bardzo przypadł do gustu cały ten miejski klimat, wszystkie te uliczki są w takim starym stylu, pełno knajp, wieczorem milion ludzi, wszędzie wesoło, głośno, przyjemnie. Naprawdę ceny też przystępne, bo te restauracje, które Wam pokazywaliśmy, no to naprawdę stosunek jakości do kwoty, jaką będziecie musieli zapłacić, jest naprawdę bardzo w porządku i tak jak to mówiłem na Instagramie, czy tam napisałem na jakimś poście na Instagramie, że pewnie więcej skasują Was w Sopocie i to jest w mojej ocenie prawda. Mieszkaliśmy w bardzo fajnym miejscu i tak naprawdę, gdy sobie zabukujecie takie lokum w centrum miasta, nie będziecie kompletnie musieli korzystać z komunikacji. My nie wsiedliśmy do metra ani razu, poza oczywiście metrem, które dowiozą nas z lotniska do centrum miasta. Wszędzie chodziliśmy z buta, spacerowaliśmy pomimo tych ogromnych lipcowych upałów, które w naszej ocenie są największym minusem, bo dla osób, które nie lubią takiego klimatu, no to będzie to dokuczliwe i tym największym minusem chyba dla mnie była pogoda, no bo z jednej strony siedząc sobie w mieszkaniu, gdzie jest klimatyzacja i tutaj uprzedzam, żebyście koniecznie sobie wybierali żebyście koniecznie robili takie rezerwacje, gdzie ta klimatyzacja będzie dostępna,
no to tu jest chłodno, na zewnątrz gorąco. Mnie już od 3 dni boli gardło, mamy z gorzką kaszę, no bo ta amplituda jest po prostu zbyt duża. Natomiast a propos mieszkania, ja Wam tutaj na dole podlinkuję tą miejscówkę, gdzie my spaliśmy. Też przystępne pieniążki, w środku wyglądało to super, można było sobie robić posiłki, obok też są supermarkety i było to takie miejsce, gdzie do metra parę minut i do tych wszystkich najważniejszych, najciekawszych punktów też w przeciągu 20-25 minut można było przejść sobie spacerem. Za to mieszkanie w takim układzie od czwartku do niedzieli zapłaciliśmy 1200 zł za 2 osoby. Plusem jest też to, że jest tam self-check-in, czyli nie musicie się z nikim kompletnie widzieć. Dostajecie wszystkie kody wcześniej na maila i sami zarządzacie sobie dostaniem się do tego obiektu. I to tyle. My już czekamy na samolot. Dzięki za oglądanie i widzimy się pewnie za jakiś czas w innym, mam nadzieję, równie ciekawym kierunku. Wracamy do domu.